Mamy problem. Uśmiecham się, ale mamy problem. Jest ich ponad 10 000. Kompletnie się nie rozpadają w przyrodzie. Są w naszych ubraniach, są w naszych ścianach. To są farby, to są nasze podłogi, to jest nasze jedzenie, to są opakowania do produktów do jedzenia, których tych produktów trudno nazwać dzisiaj żywnością, pokarmem, posiłkiem i tak dalej. To jest coś, te 10 000, ponad 10 000, co jest wszechobecne, które zatruwa glebę, wodę, powietrze, nasze ciała, ciała zwierząt, ciała ryb, ciała roślin, jeżeli można mówić o ciałach roślin. Co to takiego jest? No właśnie. Cześć kochani, znowu was wita Janusz Dąbrowski, trochę się powymądrzam, ale ciągle trafiają do mnie pewne myśli, idee, bo pewne tematy znam, inne się dowiaduję stopniowo, coś tam po prostu odkrywam i ten temat już dawno gdzieś tam mi świdrował w głowie, żeby ewentualnie po prostu zrealizować audycję o tym. A o czym? O PFAS. Po polsku będę mówił PFAS. PFAS. Co to takiego jest, to zaraz będziemy o tym mówić. Teraz na początek, jak zwykle, kochani, nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcjach, lajkach oczywiście, pod warunkiem, że się audycja będzie wam podobać, że coś wyniesie, bo znaczy same treści nie muszą wam się podobać. Absolutnie, natomiast mogą być, uznacie, że to jest pożyteczne, to jest użyteczna wiedza. A więc proszę o lajki, o subskrypcje. Następne, dzięki wam bardzo mocno się to wszystko ruszyło w ostatnim czasie. Proszę też o dzielenie się linkami, o szerzenie tej wiedzy wszędzie i tak dalej, bo jeżeli coraz więcej z nas będzie wiedziało, co się dzieje, to nie będziemy jak to stado, wiecie, takich wełniaków, z przeproszeniem na pastwisku, tylko nawet jeżeli nie będziemy materialnie w stanie czegoś zrobić, konkretnie każdy z nas, to już będzie narastała wiedza i taka jakby niezgoda wewnętrzna na to, co się dzieje. A więc już będziemy stawiać bariery, bo słuchajcie, to żyjemy w świecie kwantów. Więc każda myśl, każda idea, każde intencje są po prostu, kochani, bardzo ważne. Dobrze. Ale o czym będziemy mówić? Co to takiego są te PFASy? Forever Chemicals. Wieczne chemikalia. I ja tutaj, kochani, udostępnię jak zwykle ekran, a więc PFAS, The Forever Chemicals. Oczywiście ciekawy artykuł, nie będziemy tutaj się trudzić angielszczyzną jakoś i tak dalej. Mam tu translację PFAS. Będziemy mówić po polsku PFAS, czyli wieczne chemikalia. Często kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie są to bardzo niebezpieczne związki. Mam nadzieję, że jeszcze tekst będzie dla was czytelny. Zwiększyłem czcionkę. PFAS, czyli substancje perfluoroalkilowe lub polifluoroalkilowe, znane również jako Forever Chemicals, stanowią dużą rodzinę chemiczną, obejmującą ponad 10 000 niezwykle trwałych substancji chemicznych, które nie występują w naturze. Czyli to są substancje typu ksenobiotyków, czyli zupełnie niekompatybilne z naszym organizmem. PFAS to jak dotąd najbardziej odporne na degradację związki chemiczne pochodzenia syntetycznego. W środowisku naturalnym trudno je zdegradować, a ich obecność stwierdzono we krwi i mleku ludzi oraz zwierząt dzikich na całym świecie. Poczekajcie, odsunę swoją ikonkę. Ta strona zawiera krótkie wprowadzenie do tematu PFAS. A aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym briefingiem i przeczytaj manifest Stop PFAS. Najnowsze wiadomości na temat PFAS, w tym informacje o działaniach ChemTrust w tym zakresie można znaleźć na naszym blogu.
I tu, kochani, wystarczy, że klikniecie na przykład o tutaj te podświetlenia, o załóżmy manifest stop, manifesto i tak dalej, bo tutaj już chyba to jest po hiszpańsku, ale mniejsza z tym, a więc ukaże się wam to, co jest, będzie potrzebne. Jeśli obejrzałeś film Dark Waters i chcesz dowiedzieć się więcej na temat przedstawionych tam w nim faktów, odwiedź naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat Dark Waters i PFOA. Trochę mi się to myli. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o PFAS i zielonej transformacji, przeczytaj nasz briefing. PFAS i zielona transformacja. Często zadawane pytania. Podsumowanie często zadawanych pytań znajdziesz tu. A propos tej zielonej transformacji. Słuchajcie, przecież to jest jedna wielka ściema, tak prawdę mówiąc. Dlaczego ściema? Ta zielona transformacja, bo jeżeli mówimy o produkcji na przykład paneli słonecznych, produkcji łopat do wirników, tych potężnych łopat, albo o produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych, przecież to są wszystko technologie pochłaniające ogromne ilości energii, a później nie wiadomo, co z tym robić. Nie ma na przykład sposobu utylizacji zużytych łopat wirników. Tych, które mają za zadanie produkować prąd. Jak to nie ma? A to co, one nie działają wiecznie? Nie, nie działają wiecznie. Są cięte i po prostu zakopywane do gleby. Przynajmniej to widziałem. Może ktoś inny ma inną wiedzę, to niech się podzieli. Może niech mnie wybije z tego błędu. Podobnie panele na naszych dachach i tak dalej. Ile lat one, jaką mają trwałość ewentualnie i co później można z nimi zrobić? W internecie jest mnóstwo filmików pokazujących, jak na przykład w krajach trzeciego świata, Bangladesz, ale też Pakistan, który dysponuje bronią jądrową, ale generalnie, a więc wysoki poziom nauki w pewnych dziedzinach, potężna armia, a więc to też świadczy o technologii, ale z drugiej strony jak żyje wielu ludzi tam. I oni na przykład utylizują stare opony, jakieś stare telefony, wytapiają z jakichś odpadów kawałki złota, miedzi i tak dalej, i tak dalej. W jakich to strasznych warunkach się odbywa, jak to potwornie zanieczyszcza środowisko, już nie mówiąc o tym, co się dzieje z tymi ludźmi. Dobrze, ale wracamy do PFAS. Do czego służą PFAS? Związki PFAS są stosowane w szerokiej gamie produktów konsumenckich ze względu na ich zdolność do odpychania zarówno tłuszczu, jak i wody, w tym w papierowych i tekturowych opakowaniach żywności, czyli tej produktów do jedzenia, a nie żywności. Na przykład w pojemnikach na jedzenie na wynos, torebkach na popcorn, pudełkach na pizzę, gotowanych ciastach i tak dalej. Zdajecie sobie z tego sprawę, że te opakowania to nie jest papier, to jest coś innego. To nie jest nawet wykładane dzisiaj, to nie jest, te opakowania nie muszą być wykładane folią aluminiową. Przepraszam bardzo za zakłócenia w transmisji. Ale dziwne są, tak jakby plastikowe, jakby coś. W naczyniach kuchennych z powłoką nieprzywierającą, w tekstyliach, na przykład wodoodporna odzież i sprzęt outdoorowy, dywany, materace, w kosmetykach, na przykład odżywkach do włosów, podkładach, kremach przeciwsłonecznych i tak dalej, w elektronice, na przykład smartfony. I tu jest ciekawa historia, bo jeżeli na przykład mówimy o kosmetykach, że tam te ksenobiotyki są, to ja często o tym mówiłem, co to się dzieje, że dzisiaj mężczyźni nie wieścieją. Czy to jest sprawa tylko ideologii gender, bo się komuś coś wydaje? Rodzi się chłopak z genitaliami, męskimi genitaliami, a czuje się dziewczyną na przykład, bo on coś sobie wymyślił? Niekoniecznie. Oczywiście na tym tle są różne przekręty, straszne przekręty, przez po prostu ideologiczne przekręty, ale jest sprawa taka, że już na bazie, po prostu jeszcze w życiu płodowym dochodzi do tego,
że w organizmie matki powstaje masa estrogenów, ale to są ksenoestrogeny. Skąd one się biorą? Czyli substancji, które imitują żeńskie estrogeny. Skąd one się biorą? Z szamponów, z dezodorantów, podpaszki. Słuchajcie, tego jest cała masa. Ksenobiotyki. Jednym właśnie z tych, pewną częścią tych ksenobiotyków to są właśnie ksenoestrogeny, czyli substancje imitujące żeńskie estrogeny. Badanie z 2021 roku wykazało obecność substancji PFAS w jednorazowych opakowaniach żywności popularnych sieci fast food, restauracji na wynos i supermarketów w całej Europie. Badanie z 2023 roku przeprowadzone przez IPEN, nie sprawdzałem dokładnie tej instytucji, i 18 grup członkowskich IPEN wykazało obecność substancji PFAS w materiałach jednorazowego użytku mających kontakt z żywnością pochodzących z 17 krajów Azji, Afryki, Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Karaibów. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie dotyczącej substancji PFAS i opakowań żywności. Wystarczy tylko kliknąć w ten niebieski tekst. Badanie z 2024 roku wykazało obecność substancji PFAS w odzieży, w tym płaszczach, kostiumach kąpielowych, koszulkach zakupionych w 13 krajach Azji, Afryki, Europy, Ameryki Północnej. Jednak sposób odzieży wierzchniej testowanej w Wielkiej Brytanii tylko okazało się, że 1 na 7 płaszczy zawierała substancja PFAS, co dowodzi, że alternatywy bez substancji PFAS są powszechnie dostępne. Stosuje się je również w zastosowaniach niekonsumpcyjnych, takich jak piany gaśnicze. Specjalna piana służąca do gaszenia pożarów cieczy, na przykład pożarów ropy naftowej. Jak jesteśmy narażeni na działanie PFAS? Jesteśmy narażeni na setki substancji PFAS jednocześnie poprzez niektóre produkty, których używamy na co dzień, a także przez drogi środowiskowe, takie jak woda pitna i niektóre rodzaje nieżywności, produktów do jedzenia. Ponieważ dla zakładów uzdatniania wody usuwanie substancji PFAS z wody jest niezwykle trudne, zanieczyszczenie wody pitnej tymi substancjami stanowi coraz poważniejszy problem. I w jednej z moich książek, chyba w drugim tomie lub pierwszym tomie, przepraszam, chyba właśnie w tym drugim tomie, Woda, fenomen życia, kochani. Tak, strona 58. Jak mężczyźni, pijąc wodę, ulegają zniewieścieniu. Te substancje, jak jeszcze raz powtórzę, to są ksenoestrogeny, zmieniające płeć żab, ryb i również ludzi. I teraz, jeżeli jest problem, kochani, z tymi substancjami PFAS w wodzie, no ale jak to? To stacje uzdatniania z tego nie oczyszczają? Nie oczyszczają. A nawet jeżeli dałoby się oczyścić, to ta woda później kilometrami rur płynie do naszych mieszkań. Jeżeli ktoś myśli, że ta woda jest czysta, to się grubo myli. Bo na przykład może dojść do awarii. Trzeba wymienić rury. No i co? Ale to później dojdzie do przepłukania i co to zmieni? Dostają się tam różnego rodzaju pierwotniaki, różne substancje. Więc stacja uzdatniania wody powinna być w każdym mieszkaniu. Ja cały czas optuję za tym, żeby jak na dzisiaj nikt niczego lepszego nie wymyślił, żeby na taką przeciętną skalę filtry osmotyczne, kochani. Ja akurat nie sprzedaję tych filtrów, ale mówię, namawiam was. Zakładajcie sobie w mieszkaniach filtry osmotyczne. One nie przepuszczą prawie niczego, więc jeżeli przeciętna woda wodociągowa, która ma 600, 800 tak zwanych ppm-ów, czyli miligramów w litrze, jakichś zanieczyszczeń, to po przejściu przez filtr osmotyczny będzie miał 40, 50, może 60
tych tak zwanych ppm-ów. Na szklance, na powierzchni herbaty nie będzie się tworzył wstrętny kożuch, szklanka będzie czyściutka, bo osady nie są z herbaty, tylko są z wody. Jak masz ochotę wypić łyskacza, to na mrożonej wodzie osmotycznej zupełnie inny smak ta woda i tak dalej, ale to już jest inna sprawa. Jak szkodliwe są związki pwas? Kwas może być toksyczny, nie może być, tylko jest toksyczny. Zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Dlaczego w ogóle takie słownictwo? Może być, przypuszcza się, bo autorzy nie mogą na 100% napisać, bo ich mogą wziąć za 4 litery ewentualnie. Więc oni używają takiego słownika, nowomowy. Panie, przepraszam bardzo, nie wyłączyłem telefonu. Więc taka nowomowa, panie pośle, pan się minął z prawdą, kłamiesz i wszystko i tak dalej. Więc pwas może być toksyczny zarówno dla ludzi, jak i dzikich zwierząt. Wykazano, że 2 z najlepiej przebadanych związków chemicznych z tej rodziny, tu są symbole, skróty, mają następujące właściwości. Zaburzają pracę układu hormonalnego. Zaraz już tu podświetlę. Stąd nazywane są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną. No więc wówczas co? To, co ja wam powiedziałem. Ksenoestrogeny. Zmieniana jest płeć. Chłopak może mieć genitalia męskie, ale ma tyle estrogenów, że jest de facto dziewczyną. Może zakłócać układ rozrodczy i rozwój płodu, o czym mówiłem. Wpływa na układ odpornościowy, wiąże się ze zmniejszoną reakcją na szczepionki u dzieci. Może promować rozwój niektórych nowotworów, np. raka jąder, nerek. Należy zauważyć, że wiele spośród tysięcy substancji pwas będących obecnie w użyciu nie ma odpowiednich danych toksykologicznych. Jaki jest zakres skażenia? Pwas nie ulegają łatwo degradacji w środowisku, są bardzo mobilne w wodzie. Oznacza to, że po uwolnieniu do środowiska, na przykład podczas produkcji lub po wypłukaniu z produktu konsumenckiego, pwas mają tendencję do migracji w wodzie i pozostają nienaruszone przez bardzo długi czas. Pozwala to na ich transport na duże odległości, czyli migrację, przemieszczają się. Pwas występują w środowisku na całym świecie, nawet w najbardziej odległych rejonach, tak jak Arktyka. Wykryto je również we krwi, mleku ludzkim oraz mleku zwierząt dzikich na całym świecie. Projekt Forever Pollution Project, wykorzystujący dane z próbek pobranych w latach 2003-2023, 20 lat badań, przez naukowców i Agencję Ochrony Środowiska ujawnił poziom zanieczyszczenia pwas w tysiącach miejsc w całej Europie, w tym Wielkiej Brytanii. Dowiedz się więcej o projekcie, jego wynikach. Tutaj możecie sobie kliknąć. I teraz to jest zagrożenie dla przyszłych pokoleń ludzi dzikiej przyrody. Usunięcie pwas ze środowiska jest niezwykle trudne, a w przypadku ogromnych zasobów oceanu wręcz niemożliwe. To w połączeniu z ekstremalną trwałością pwas oznacza, że ludzie i dzikie zwierzęta będą nadal narażone na te substancje chemiczne drogą środowiskową przez dziesięciolecia, nawet gdybyśmy dziś powstrzymali emisję pwas. Jakie są regulacje dotyczące pwas? Globalnie. Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych to międzynarodowy traktat mający na celu wyeliminowanie lub ograniczenie produkcji i stosowania najbardziej toksycznych substancji chemicznych o globalnym znaczeniu. Obecnie konwencja wymienia 3 podgrupy pwas objęte globalnymi ograniczeniami. Niektóre z tych grup zostały od 2019 roku objęte globalną eliminacją, inne od 2022 roku i tak dalej, i tak dalej. Na poziomie europejskim kilka innych grup pwas jest regulowanych poprzez unijne rozporządzenia dotyczące chemikaliów, REACH. Jednak w rodzinie pwas znajduje się ponad 10 000 substancji chemicznych, a przemysł stale zastępuje regulowane pwas innymi substancjami chemicznymi pwas.
W związku z tym, pomimo obowiązujących przepisów, całkowite stężenie płac w środowisku stale rośnie. Jedynie ograniczenie całej grupy płac zapobiegłoby dalszemu gromadzeniu się tych związków w środowisku poprzez zapobieżenie niepożądanej substytucji w obrębie rodziny po prostu płac. No i teraz słuchajcie, jak można uniknąć płac? Co każdy z nas może z tym zrobić? Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby ograniczyć narażenie siebie i swoich dzieci na działanie substancji pwas zawartych w produktach codziennego użytku. Jedzenie. Unikaj korzystania z naczyń z powłoką zapobiegającą przywieraniu i wybieraj posiłki przygotowywane w domu zamiast fast foodów i dań na wynos. Tekstylia. Sprawdź etykiety informujące o braku substancji PFAS lub PFC. Kosmetyki. Unikaj produktów zawierających substancje chemiczne, które w nazwie mają fluoro lub PTFE. Sprawdź listę składników i unikaj nici dentystycznych z powłokami PTFE. I co tutaj jeszcze? No i jest to oczywiście wskazanie, jakie działania rządu powinny być, a więc muszą szybciej coś tam robić, powinny coś tam robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest wspólny manifest organizacji pozarządowej Stop FAS, a więc Fundacja ChemTrust wraz z ponad 100 organizacjami pozarządowymi zjednoczyła się, aby domagać się pilnych działań Unii Europejskiej w celu powstrzymania zanieczyszczeń PFAS. We wspólnym manifestie organizacje pozarządowe ostrzegają, że Europa stoi w obliczu kryzysu związanego z zanieczyszczeniem PFAS, który zagraża zdrowiu ludzi, musi być traktowany jako sytuacja kryzysowa. Manifest wzywa Unię do wprowadzenia do 2030 roku szerokiego ograniczenia produkcji stosowania PFAS oraz do szybkiego czyszczenia miejsc, w których występują zanieczyszczenia, które już teraz wpływają na społeczności w całej Europie. I tak dalej, i tak dalej. Zatrzymuję, kochani, udostępnienie. Wiecie, co jest grane. Oto cywilizacja. Więc jest takie, wiecie, nauczyłem się wiele lat temu takiego zdania, takie jest stwierdzenie. Czy te wszystkie wynalazki, cudowne, wspaniałe, naprawdę wspaniałe, telefony komórkowe, samoloty, wszystko, co nas otacza, bardzo nam ułatwiły życie. Tylko pytanie, czy one ulepszyły nam to życie? Bo tutaj trzeba byłoby zadać sobie po prostu pytanie, a jaki jest sens naszego życia? Po co w ogóle żyjemy? Weźmy pod uwagę nasze kraje europejskie, nawet Polskę, która się no, pięknie naprawdę rozwija, to tylko głupcy mogą powiedzieć, że nie. Oczywiście mamy dużo różnych problemów, czyli zadań do rozwiązania, ale jeżeli ja patrzę na przykład na drogi, bo sporo jeżdżę, jak się jeździło 20-30 lat temu, a jak dzisiaj, ile dróg oddano i tak dalej, to jest nieporównywalne. Nieporównywalne. Są świetne stacje benzynowe, można się zatrzymać, można zjeść, można załatwić wszystkie sobie potrzeby fizjologiczne, można chwilkę odpocząć i tak dalej. Wszystko to jest na wysokim poziomie. Są po prostu miejsca postojowe, gdzie można, jak nawet nie ma jakiejś knajpki, jakiegoś baru, ale można po prostu z przeproszeniem siusiu zrobić i tak dalej, i tak dalej. Można odpocząć, parkingi, umyć ręce, odświeżyć się. Wszystko to mamy. Tylko wiecie co, czasami zadaję sobie tylko pytanie. No dobrze, coraz szybciej jeździmy, coraz mamy lepsze samochody. Wszystko to, tylko do czego to służy? Ja wiem, że to może wydać się głupie, bo ja też jeżdżę i chciałbym oczywiście jeździć dobrym samochodem. Kiedyś jeździłem bardzo starymi samochodami małymi, teraz jeżdżę faktycznie bardzo dobrym samochodem chyba już od 8 lat. Nie starzeje mi się, jestem bardzo z niego zadowolony. Łatwiej się jeździ, jest większy komfort jazdy, nie męczę się, tak, to jest prawda. A więc łatwiej nam się podróżuje. Tylko naprawdę zastanawiam się, że ciągle żyjemy w potwornym pośpiechu. Coraz więcej czegoś tam, jakichś materiałów, jakichś produktów. No ale co z tego? Ile można w końcu mieć koszul na przykład w szafie? 20, 30? Ile kiecek? Ile czegoś tam jeszcze?
No każdy chce żyć, każdy chce lepiej żyć. Ja wiem, zdaję z tego sprawę. Nie chcę być źle zrozumiany, że tu narzekam w jakiś głupi sposób, tylko zobaczcie, jak myśmy się zapętlili. W tej pogoni nie dostrzegamy tego, że my się trujemy. Nasze dzieciaki jest coraz więcej dzieci z depresjami. Czym one są spowodowane i co? Pójdzie to dziecko do psychologa? Co mu psycholog pomoże, jeżeli to nie jest problem psychiczny, tylko problem biologiczny, problem funkcjonowania ciała, zatrucia organizmów, które zmieniają funkcjonowanie również układu nerwowego. I takie, wiecie, problemy można byłoby mnożyć, tłumaczyć. Dzisiaj akurat otrzymałem odpowiedź. Na pewnym szorcie tam występował doktor Oleszczuk, a nie, przepraszam bardzo, ktoś tam inny występował, inny, taka znana postać z jakiegoś uniwersytetu medycznego, nie pamiętam w tej chwili nazwiska. No i ten człowiek mówił, słuchajcie, co możecie robić dla swojego zdrowia, bo to chyba był profesor medycyny. No, na początku to zrobić takie badanie, takie, siakie, owaki i tak dalej. A więc, wiecie, lipidogram, poziom witaminy takie, siakie, owaki. Dobrze, wszystko w porządku, warto to zrobić. Po 60. I chodzi o młodszych ludzi również. Ja zadam pytanie, dlaczego na przykład nie mówi się o tym, żeby zrobić proste badanie w domu pH porannego moczu? Niejednokrotnie, tylko przez 2 tygodnie, przez miesiąc czasu. Żeby określić, jaki mamy poziom pH porannego moczu. Bo jeżeli jesteśmy zakwaszeni, bo wyjdzie, że jesteśmy zakwaszeni, to ta kwasica metaboliczna, tak zwana latentna, czyli dla medycyny bezobjawowa, niskostopniowa, latentna, bezobjawowa dla medycyny, jeszcze raz powtarzam, bezobjawowa, a objawy ma. Okazuje się, ona jest głównym promotorem otyłości, cukrzycy, insulinooporności, dyny moczanowej, policystycznych jajników i ponad 70 chorób, z którymi medycyna akademicka kompletnie sobie nie radzi. I co mi odpowiedziano, że owszem, są pewne teorie wskazujące może na jakieś związki kwasicy, ale generalnie tak zwana base medicine, czyli podstawowa, te reguły, standardy tej medycyny akademickiej, kompletnie o tym nie mówią i to jest w zasadzie pozbawione z wartości. No więc to był, że tak powiem, przyczynek do tego, żebym napisał bardzo długi komentarz, bo ja jestem nie tylko teoretykiem, który akurat to zagadnienie naprawdę nieźle zna. Nie chodzi o mi zadzieranie nosa, tylko jestem też praktykiem. I widzę, ilu ludzi, którzy odkwasili, domineralizowali swój organizm, zajęli się tymi podstawowymi 5 dziedzinami funkcjonowania organizmu, o czym ja mówię często w swoich audycjach. 5 dziedzin, raz, dwa, trzy, cztery, 5 dziedzin funkcjonowania organizmu. Okazuje się, że wracają do zdrowia. Pozbywają się różnych rzeczy, o których ja tutaj przed chwileczką mówiłem. Przeróżnych niedomagań zdrowotnych, bez leków. Organizm sobie poradzi. Tak jak mówi pewien lekarz, czeski lekarz, który opracował metodę kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu, mówi, słuchajcie, przecież każdy z was ma do dyspozycji 24 godziny na dobę wspaniałego, najlepszego lekarza pod słońcem. Jakiego lekarza? Swój własny organizm. Tylko dajcie mu szansę. No i tym chyba zakończymy dzisiejszą naszą audycję, kochani. Jak jest miecz, to na miecz znajdzie się tarcza, ale my musimy wymuszać na naszych rządzących jakieś działania. Więc nawet jeżeli dzisiaj realnie każdy z was może zapytać, no panie Januszu, ale co ja mam zrobić? No proste, nawet to, że już przeczytaliście, że wiecie i budzi się w was pewien bunt, dlaczego tak ma być? Brak mojej zgody na to jest sygnał we wszechświecie. To trafia do tak zwanych chmur poziomów morfogenetycznych, zbiera się coraz więcej. Niezgody na to. I o to właśnie chodzi. Kochani, dobra, na dzisiaj tyle. Jeszcze raz proszę o lajki, o subskrypcję.
o komentarze, o dzielenie się linkami do tej audycji i do następnego spotkania. Dziękuję w ogóle, że jesteście. Popadki. Trzymajcie się. Pa.